Proces destylacji przez wielu uważany jest za proces magiczny, ale tych z Was muszę niestety nieco zmartwić. Jest to proces oczywiście fizyczny, polegający na rozdziale substancji ze względu na różnicę w ich lotności. I oczywiście bez destylacji nie mielibyśmy okowit, nie mielibyśmy wódek, nie mielibyśmy whisky i wszystkich innych mocnych alkoholi świata i myślę, że ten świat przez to byłby nieco uboższy. A my dzisiaj jesteśmy w pomieszczeniu starej płatkarni w Gorzelni w Podolu Wielkim i właśnie tutaj przygotowujemy nasze okowity i nasze wódki. Tutaj je fermentujemy i tutaj je destylujemy. Proces destylacji prowadzony jest na kolumnie, która jest właśnie za mną. Jest to kolumna pracy porcjowej. To jest po prostu nic innego jak wielki garnek, do którego wchodzi 2000 litrów odfermentowanego zacieru i ten zacier później jest zagotowywany. W momencie, kiedy zacier już się gotuje, alkohol oraz inne substancje zaczynają parować, przechodzić w górę kolumny destylacyjnej. Na tej kolumnie widzicie takie wzierniki, a obok tych wzierników dźwigienki. Każdy wziernik to półka destylacyjna, czyli tak naprawdę kolejna destylacja. Ale dźwigienka, która jest obok, umożliwia nam aktywację bądź dezaktywację tej półki, czyli możemy w bardzo precyzyjny sposób kontrolować liczbę destylacji na naszej kolumnie i dzięki temu niezwykle indywidualnie podchodzić do każdego surowca, który destylujemy i uzyskiwać optymalny charakter dla każdego z nich. Ale wracając do naszego procesu, pary alkoholowe na każdej z tych półek tak naprawdę się skraplają, a później znowu odparowują i tak trafiają do góry kolumny. Każda półka destylacyjna, czyli im więcej tych półek, tym wyższa moc osiągana alkoholu, im więcej półek aktywnych. Następnie pary alkoholowe trafiają do oziębialnika, który znajduje się już obok kolumny. Tam te pary kondensują i już w postaci cieczy spływają do zbiorników magazynowych. Ale nie sposób stworzyć jakościowego destylatu bez jeszcze jednego niezwykle ważnego procesu, czyli procesu frakcjonowania. Należy rozdzielić frakcję przedgonów od frakcji serca. Później następuje frakcja pogonów, która również musi być oddzielona od tej frakcji właściwej. Frakcja przedgonów to tak naprawdę przede wszystkim aldehydy, tam są aromaty no po prostu nieprzyjemne, aromaty rozpuszczalnikowe, takie acetonowe. Po frakcji przedgonów następuje przejście do frakcji serca, której początkiem jest zazwyczaj fantastyczna owocowość pochodząca od estrów. Frakcja serca to jest najdłuższy etap destylacji. Kiedy kończy się powoli frakcja serca, a w tym wielkim garnku, o którym mówiliśmy na początku, alkoholu już prawie nie ma, zaczynają odparowywać substancje o lotności zdecydowanie niższej niż woda i są to alkohole wyższe, odpowiedzialne za niezbyt przyjemne aromaty, niezbyt przyjemne smaki. Jest to właśnie frakcja pogonów. I tę frakcję pogonów również należy oddzielić od serca, tak aby ten destylat, aby to serce było naprawdę alkoholem jakościowym, alkoholem optymalnym dla surowca, z którego oczywiście powstał i żeby przede wszystkim ten destylat już później zamknięty w butelce był godny Waszych podniebień.